Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że według ostatnich raportów 40% osób, które jest awansowane na to stanowisko lidera, nie jest w stanie powiedzieć, czy to w ogóle było dobre, czy to było złe. Strasznie dużo osób też w ogóle nie przeszło żadnego szkolenia i właściwie nie wiedzą, jak się do tego zabrać. I w dzisiejszym odcinku chcemy wam pokazać, jak można tą karierę w jaki sposób zaplanować. I Krzychu, wiem, że masz świetnego gościa, który się z tym specjalizuje. Powiedz coś więcej na ten temat. Tak, ten poprzedni odcinek zainspirował mnie do tego, żeby zaprosić do nas Agnieszkę Jurkowską, która jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem. Agnieszka ma 15 lat doświadczenia, jest związana z branżą HR, jest coachem, headhunterem, mentorem, ekspertem od rynku pracy i pomaga ludziom kształtować właśnie w świadomy sposób tę karierę, tak żeby nie znaleźli się w tej grupie 40% osób, które nie wiedzą w ogóle, czy są zadowolone ze zmian kariery, które mają miejsce, czy też w tych 60%, które nie czują się przygotowani do tego zadania. Cześć Agnieszka, witaj w Nerd Management. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo miło mi tu być z wami dzisiaj. Pracujesz z ludźmi jako coach kariery, pomagasz im stworzyć coś, co nazywasz scenariuszem kariery i strategię rozwoju tej kariery. Co to dokładnie oznacza? No właśnie, to możemy zagłębić się, czym jest ten scenariusz w tym przypadku. Wiesz, nawet zastanawiałam się nad tym, czym ten scenariusz jest. I pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy, to jest plan. Scenariusz jako kariery, jako plan kariery, plan na siebie. Natomiast powiem jednak inaczej. Scenariusz to nie jest plan. Tak naprawdę scenariusz to jest pomysł. Pomysł na siebie. A dlaczego nie plan? Dlaczego pomysł? Wiesz co, tak naprawdę bardzo dużo teraz nam pokazały zmiany, chociażby w ostatnim roku, które się zadziały bardzo spontanicznie i całkowicie poza nami. I tak naprawdę my w tych zmianach cały czas różnych będziemy, w tej niepewności cały czas będziemy. Więc nawet jest takie pytanie rekrutacyjne, które w ostatnim czasie, chociażby na portalach społecznościowych, robiło karierę, a mianowicie, gdzie widzisz siebie za 5 lat? I niektórzy śmiali się, mówiąc, jakby ktoś mi to pytanie zadał jakiś czas temu właśnie w sytuacji covidowej, w której się znaleźliśmy, to trudno na to pytanie odpowiedzieć. I rzeczywiście jest to takie przekorne troszkę pytanie, bo z jednej strony ważne jest to, żeby mieć swój pomysł na siebie, ale żeby mieć tą przestrzeń na to, żeby ten pomysł ewaluował, żeby on zmieniał, żeby on się cały czas tworzył. I to jest dla mnie scenariusz kariery. To jest przede wszystkim pomysł i taka pewna wizja siebie, cały czas taki plan do przodu, po to, żeby się nie zatrzymywać w pewnym momencie swojego życia zawodowego, swojej kariery, po to, żeby cały czas uruchamiać swoje myślenie, po to, żeby zadawać sobie pytania, czy tu, gdzie jestem, to jest to miejsce, które rzeczywiście mi odpowiada. Czy często spotykasz ludzi, którzy mają taką jasną ścieżkę swojej kariery, którą konsekwentnie podążają? Wiesz co, powiem tak, nie znam tutaj żadnych statystyk, na ile znamy tę swoją ścieżkę i konsekwentnie nią podążamy, a na ile nie. Natomiast powiem szczerze, że to, że nie wiemy, nie mamy tej długofalowej wizji siebie, to chciałabym powiedzieć, że też jest okej. Tak naprawdę ważne jest, żeby znać siebie, być uważnym na siebie i funkcjonować w tym, co jest teraz, czyli być obecnym. Po to, żeby też być otwartym na to, co się po prostu pojawia. Natomiast kiedy znamy siebie, kiedy też mniej więcej wiemy, gdzie dążymy, to nie musi być jakieś właśnie takie super poukładane, super zdefiniowane. Wiadomo, że jeżeli tak jest, to fajnie. Natomiast nie wiem, jaki procent ludzi rzeczywiście tak ma. Pewnie jakieś osoby tak mają. Można sobie różnie tę ścieżkę budować, różny wzorzec tak naprawdę takiej kariery przyjąć. Natomiast co chcę powiedzieć, jeżeli nie mamy takiej wizji, to nie znaczy, że coś jest nie tak. Bo ja bardzo lubię rozmowy na przykład w kontekście pasji, bo też słyszę różne hasła, żeby robić to, czym się pasjonujemy i wtedy rzeczywiście praca nie jest pracą. Natomiast pewne badania amerykańskie z kolei pokazują, nie powołam się niestety na źródło, bo nie pamiętam, w każdym razie mówią one, że 80% ludzi nie ma jasno określonej swojej pasji. I co chcę jeszcze powiedzieć? Tak naprawdę, nawet jak w ogóle tworzyłam ten mój podcast, prowadzę podcast o nazwie Scenariusze Kariery.
i dzieliłam się jeszcze w grupie osób, które też tworzyły swoje podcasty nazwą podcastu jako scenariusze kariery. Ktoś mi zwrócił uwagę na to, żeby to był scenariusz kariery. Po to, żeby ta osoba jako słuchacz, odbiorca miała poczucie, że ten podcast kieruje właśnie do tej osoby. I bardzo dużo dała mi do myślenia, na ile scenariusz, a na ile scenariusze. I powiem szczerze, że scenariusze jest dla mnie o wiele lepszą opcją. Nie tylko dlatego, że poprzez podcast pokazuje to, że są różnorodne ścieżki do tego, żeby w ogóle rozwijać się zawodowo, ale tak naprawdę każdy z nas może mieć więcej niż jedną ścieżkę. I każdy z nas może mieć więcej niż jeden scenariusz tego, w jakim kierunku chciałby pójść. I takie uwolnienie właśnie myśli od tego, że nie musi być to wszystko poukładane, a nawet właśnie takie przyjęcie, że nie chcę, żeby to było poukładane, bo tyle zmiennych będzie się pojawiać w naszym funkcjonowaniu i w naszym życiu, czy zawodowym, czy pozazawodowym. Nasze potrzeby się będą zmieniać w toku, jak się też rozwijamy, że fajnie po prostu przyglądać się różnym możliwościom, które nam się po prostu podobają, żeby otworzyć się na tę różnorodność. To z tego, co mówisz, odnoszę wrażenie, że to może nie jest złe to, co szokowało nas z Pawłem ostatnio, że tak dużo osób nie wie, czy ta ścieżka, którą obrali wchodząc na tę ścieżkę menedżerską, czy są zadowoleni z tego, czy nie. Może to nie jest złe, może to jest właśnie ten element tego poszukiwania. Wiesz co, samo w ogóle słowo nie wiem jest bardzo fajne i akceptacja tego, że czegoś nie wiem, no to już jest jakiś punkt wyjścia, żeby się czemuś przyjrzeć. Natomiast jak najbardziej mówimy o świadomości, o budowaniu swojej świadomości i warto tą świadomość budować, bo to zależy od jakiego punktu wychodzimy z tego nie wiem, mówiąc o tym nie wiem, tak? Na ile już wiemy o sobie i dalej jakby mamy tą, już nie pamiętam w tym momencie, jakby jesteśmy już na tyle doświadczeni w kontekście doświadczenia siebie, tak? Na tyle znamy siebie, że już po pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu otwierania się na różne możliwości i możliwości przyjmowania tego, co się rzeczywiście wydarza. Natomiast cały czas, wiedząc, znając siebie, możemy dokonać tej lepszej decyzji, tą lepszą decyzję dla siebie. Więc tak naprawdę wszystko zależy od jakiego punktu wychodzimy i tym takim elementem, który jest ważny, to jest to, żeby właśnie poznać siebie. I w kontekście menadżerów i liderów jedną z ważniejszych, może nie tyle z ważniejszych, jedną z kompetencji lidera i menadżera jest samoświadomość. I wiadomo, że na tym stanowisku liderskim, menadżerskim bardzo dużo jest tych kompetencji, natomiast dla mnie to jest jeden z tych elementów, na którym możemy budować swoją ścieżkę, ale też wspierać innych, osoby, które są w naszym zespole, do tego, żeby też mogli świadomie się rozwijać. Więc czym jest ta samoświadomość? Samoświadomość chociażby Właśnie chciałem o to zapytać. jak poznać siebie i jak nabrać tej samoświadomości? Tak, bo to jest całkowite minimum do tego, żeby rzeczywiście móc otwierać się później na pewne opcje, na pewne możliwości, na pewną różnorodność, której będziemy doświadczać, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Natomiast samoświadomość to przede wszystkim jest znajomość tego, w czym jesteśmy dobrzy, znajomość tego, co lubimy, swoich mocnych stron. Myślę, że już nieraz te słowa te osoby, które nas słuchają, słyszały. Natomiast też nie chciałabym, żeby one pozostały po prostu pewnym słowem, jak mocne strony. Co to znaczy w ogóle to, że coś jest naszą mocną stroną? To jest coś, co przychodzi nam całkowicie naturalnie. To są zachowania, które po prostu przyjmujemy, bo tak jest w naszej naturze. One po prostu wychodzą bardzo spontanicznie. Nie musimy tutaj zastanawiać się, czy opracowywać jakiejś takiej strategii, czy jakoś mocno skupiać się nad tym, jak się zachowamy. Po prostu to są takie zachowania, które bardzo szybko, automatycznie pojawiają się i warto za tym pójść, zobaczyć, w czym rzeczywiście jesteśmy mocni. Co jest tą naszą dobrą, pozytywną, naturalną stroną. Te elementy można jak najbardziej rozwijać i jesteśmy naprawdę takim dobrym stworzeniem, które potrafi się rozszerzać na różne strony w kontekście tego, co dla nas jest ważne i w którym kierunku chcemy pójść. Natomiast ważne jest, żeby wyjść od tych swoich naturalnych cech.
do tego, żeby nie przekraczać ich jakoś za mocno, za bardzo. Ja akurat nie lubię sformułowania, wychodzenia ze swojej strefy komfortu, bo ono jest takie bardzo na siłę, tak? Natomiast bardzo lubię takie sformułowanie, jak właśnie rozszerzać się w jakimś kierunku, zobaczyć, co mi jest potrzebne i co mogę jakby uczyć się, bo jesteśmy naprawdę istotą uczącą się i bardzo szybko adaptującą, więc co mogę dołożyć do tego, co już mam, na czym mogę budować i to jest bardzo ważne, takiego właśnie swojego komfortu, a nie wychodzenia spoza tego komfortu za mocno i na siłę. A w jaki sposób można znaleźć właśnie te punkty, czy w jaki sposób ty na przykład ze swoimi klientami, z którymi pracujesz, czy z osobami, dla których jesteś mentorką, w jaki sposób znajdujesz właśnie te takie mocne strony, czy te punkty rozwoju? Ja wiem po sobie, że czasami jest tak, że mam taką chęć rozwoju w 200 kierunkach naraz, bo coś mnie zainteresuje, czy coś akurat jest dla mnie ciekawe, czy coś mi jest potrzebne. Wiem, że to nie jest oczywiście mądre, no bo jak się tych 10 srok za ogon ciągnie, to po prostu nic, nie dojdzie się do żadnych rezultatów sensownych. Więc z punktu widzenia takiego praktyka, właśnie osoby z bardzo dużym doświadczeniem, co mogłabyś polecić naszym widzom takiego, żeby mogli się zorientować, co jest tymi ich mocnymi stronami, w których kierunkach mogliby iść i się rozwijać? No są różne narzędzia. Zacznę takiej w ogóle z takiej uważności na samego siebie, czyli nawet w codziennej pracy przyglądać się, co tak naprawdę, w jakich sytuacjach, w jakich sytuacjach czuję się naturalnie, czuję się dobrze, sprawia mi to radość, czuję takie swoje flow i jakie zadania powodują, że ja dobrze się w nich czuję. Czyli jedno z pytań, na które można sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę lubię, kiedy czuję się dobrze, a w jakich sytuacjach właśnie coś mnie uwiera, coś mi to skwiera, coś czuję, że jest nie tak, jakiego rodzaju są zadania, jakiego rodzaju są to sytuacje. Czyli można na co dzień po prostu samą siebie obserwować i być bardziej świadomą tego, co lubię, co nie lubię. Zadawać sobie pytanie, jak się z tym czuję. I tak rzeczywiście wsłuchać się w siebie i zobaczyć, jak ja się z tym czuję. I tak naprawdę to jest takie bardzo proste pytanie, ale buduje tą właśnie taką uważność na siebie, ciekawość na siebie. I to jest, myślę, taka jedna z technik, które można po prostu bardzo szybko wdrożyć. Innym źródłem dla nas są po prostu inni ludzie. Jest takie jedno też ćwiczenie, które czasami polecam, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o sobie więcej, a mianowicie zadać kilku osobom, na przykład 10 osobom ze swojego otoczenia, czy bardziej z życia tego właśnie prywatnego, czy bardziej z pracy, kilku pytań. Takie pytanie, które najbardziej lubię, to na przykład dokończenie zdań, na przykład takiego zdania kojarzysz mi się z, i tutaj może paść jakaś metafora, na przykład, z czym ta osoba, z czym ja kojarzę się tej osobie. Drugie takie zdanie do dokończenia to jest inspirujesz mnie tak? I tutaj mamy ten obszar takich swoich mocnych stron, co ktoś uważa, że chciałby sobie na przykład ode mnie wziąć, tak? W czym właśnie tę osobę inspiruje. A trzecie zdanie, które można dokończyć, to życzę ci więcej. Czyli w jakim kierunku możemy dalej się rozwijać, czego ktoś mi życzy więcej, bo na przykład wie, że to mi będzie pomocne do tego, żeby lepiej funkcjonować w tej sytuacji, w której obecnie jestem. Innym sposobem na to, żeby zapytać innych, to chociażby zapytać, w jakich 3 przymiotnikach byś mnie określiła. Wcześniej sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, jaki jestem, czyli mieć te 3 przymiotniki, a potem zadać to pytanie innym i sobie dokonać porównania. Jak postrzegają mnie inni, jak ja postrzegam siebie, na ile to, jak ja postrzegam siebie, jest widoczne dla innych, a może inni postrzegają mnie całkiem inaczej, niż ja siebie postrzegam. I to już jest źródło do tego, żeby budować samoświadomość i zobaczyć rzeczywiście, co jest tą mocną stroną. To takie 2 polecę ćwiczenia do takiej własnej pracy i są oczywiście różnego rodzaju narzędzia, chociażby psychometryczne, do tego, żeby dowiedzieć się więcej. Bardzo dobrym narzędziem do takiej budowania samoświadomości jest chociażby test Gallupa. Myślę, że gdzieś może być już znany. Jest on dostępny w internecie. Jest to test płatny, ale nie jest drogi. Damy linka. Więc można z niego skorzystać albo z pełnej wersji, bądź też wykupić sobie tak zwane swoje top 5. I wraz z wykonaniem testu otrzymuje się opis, na którym można pracować, albo potem można jeszcze zgłosić się do
osobę, która interpretuje te wyniki, jest coachem mocnych stron, czy właśnie coachem od strony talentów i pomóc zinterpretować te wyniki, czy też przenieść je do swojego życia codziennego i sprawdzić, gdzie jestem w tym, w swoich mocnych stronach, chociażby w swoich talentach. Ale oprócz talentów i potrzeb i talentów w ogóle i mocnych stron, to zwróciłabym uwagę jeszcze na kwestię potrzeb. Tutaj jest, mówiąc o testach psychometrycznych, też jest test, którym można sobie też to zbadać, albo po prostu samemu zastanowić się tak naprawdę, co dla mnie jest ważne. Bo potrzeby to też są interpretowane jako takie właśnie głębokie nasze wartości, coś, czym się kierujemy i co powoduje, że wybieramy tą ścieżkę, a nie inną, albo to rozwiązanie, albo nie inne. Albo zachowamy się w ten, a nie w inny sposób. I tak naprawdę to jest taki nasz rdzeń naszego funkcjonowania. Testem, który to bada, to jest chociażby RMP, czyli Rise Motivation Profile. I on wyróżnia 16 potrzeb. Jedne z ciekawszych, chociażby, które się odnoszą do naszego stylu zarządzania. To są dwie potrzeby. Jedna potrzeba to jest władza. Po angielsku to jest power i wydaje mi się, że ta wersja angielska lepiej oddaje, czym ta potrzeba jest, czyli na ile mamy potrzebę przywództwa i wywierania wpływu na innych. A druga ciekawa potrzeba to jest potrzeba niezależności, czyli na ile mam potrzebę bycia częścią zespołu, tak naprawdę czerpania energii z tego zespołu, a na ile mam potrzebę bycia właśnie niezależnym, posiadania wolności i decydowania o sobie. Te dwie chociażby potrzeby mogą wskazywać na to, jaki styl w ogóle przywódczy w ogóle wykazujemy, bo to, że mamy niską potrzebę władzy, może właśnie pokazywać to, że nie mamy do końca potrzeby, tak, zarządzania ludźmi, co nie znaczy, że nie możemy pełnić takiej funkcji menedżerskiej, tylko będziemy robić ją w inny sposób. Dziękuję. To bardzo wartościowe narzędzia, takie, które każdy może sam, czy też prawie sam zastosować. Ciekawi mnie to narzędzie związane z tymi pytaniami, które zadajemy osobom dookoła nas. Już widzę komentarz, który może się pojawić, że no ale jak ja to zrobię, pójdę do jakichś ludzi, z którymi pracuję i zacznę im zadawać takie pytania, no to wezmą mnie za jakiegoś wariata. Jak to zrobić w ogóle? W jaki sposób podejść do takich osób, czy w jaki sposób poradzić sobie z takim zadaniem? Czy tak, na pewno ważne jest przyjrzeć się, jakie nam przekonania towarzyszą, gdy słyszymy o takim narzędziu. Jeżeli uważamy, że robimy z siebie wariata, no to też można po prostu temu się bliżej przyjrzeć, tak żeby samemu czuć się swobodnie w wykonaniu takiego ćwiczenia. I powiem szczerze, przywołam tutaj osobę, z którą miałam okazję pracować i mówiła mi, że takie ćwiczenie kiedyś wykonała sobie podczas studiów i to było bardzo, bardzo cenne dla niej. I teraz wykonała sobie, no już mając wiele, wiele lat doświadczenia zawodowego, jest osoba z poziomu menedżerskiego i powiedziała, że to naprawdę było fantastyczne, bardzo takie wzmacniające. To jest jedna z opcji. Tak naprawdę wybieramy sobie te opcje, które są nam bliskie. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym dobrze i dla niego to jest dziwne, no to może potrzebuje chwili czasu na to, żeby przekonać się do takiego narzędzia, po prostu. Natomiast też może to robić przy okazji. Wiadomo, że można to robić na różne sposoby. Akurat osoba, o której wspominam, zrobiła ankietę i wysłała wszystkim, tak żeby spisane były odpowiedzi dla niej. Natomiast można po prostu zadać te pytania w rozmowie z kimś, tak przy okazji, nawet nie robiąc dużego wprowadzenia, tylko po prostu zadając pytania. Może być rzeczywiście dla odbiorcy to może dziwne, ale może ciekawe. Tak, zdecydowanie. Dziękuję, to jest fajna porada. Dużo powiedziałaś, właściwie skupiłaś się na tym, żeby robić to, co jest w zgodzie z nami, co w jakiś sposób nam odpowiada, żeby nie iść wbrew sobie. Obserwuję, że w branży IT często jest tak, że osoby na przykład wchodzą do naszej branży, bo jest jakaś obiegowa opinia, że można tutaj zarobić dobre pieniądze, albo osoby wchodzą na ścieżkę menedżerską, bo albo widzą, że to jest taki naturalny sposób, że nie da się w inny sposób awansować, po prostu trzeba być menedżerem na jakimś poziomie, albo też, że to jest jakaś właśnie droga do dobrych pieniędzy, kariery w korporacji chociażby.
Więc no, robią coś, co może być wbrew nim, ale stwierdzają, że zagryzę zęby, pójdę tą ścieżką, żeby odnieść sukces finansowy czy sukces zawodowy. Czy to jest dobre? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Czy jest jakaś inna droga? Wiesz co, tutaj już pojawia się pewna świadomość, bo ktoś wie, że to już może być nie dla niej, a jednak w to wchodzi świadomie, tak, z jakiegoś powodu. Czy to będzie dla niej dobre? To się pewnie okaże ta osoba, dowie się o tym ta osoba za jakiś czas. Może przez parę lat będzie to dla niej dobre rozwiązanie. Pytanie, co będzie później. Teraz ostatnio w ramach swojego podcastu rozmawiałam z Anną Zadrożną z firmy Career Angels. Ona pracuje z kolei z jeszcze innym narzędziem psychometrycznym, nazywa się Decision Dynamics i to jest test do badania wzorów kariery. Ja bardzo chciałam nagrać tą rozmowę, żeby pokazać, że nie ma jednej właściwej, idealnej ścieżki kariery. I to, że nie wiem, jest jakieś przekonanie w otoczeniu, w którym funkcjonujemy, że awans to jest najwyższa nagroda, jaką możemy mieć, bardzo duży wyraz uznania, to nie znaczy, że to jest ścieżka tak naprawdę dla wszystkich, bo możemy iść całkiem inną ścieżką, to nie znaczy, że jesteśmy po prostu gorsi, więc na pewno warto wybrać ścieżkę zgodną ze sobą. Natomiast Ania podzieliła się ze mną historią osób, które do niej trafiają i szczególnie taki model, wzorzec widziała wśród wysoko postawionych menadżerów w branży IT, w branży technologicznej, którzy po pewnym czasie, kiedy już naprawdę osiągnęli dużo, zdali sobie sprawę, a może nawet uświadamiali sobie to wcześniej, natomiast nie mieli takiej gotowości, żeby coś z tym zrobić, że tak naprawdę ta ścieżka menadżerska czy dyrektorska wręcz w ogóle nie jest dla nich ciekawa, ponieważ są oderwani od takiej codziennej pracy do tego, żeby wdrażać pomysły, bo on już był za wysoko, żeby te pomysły wdrażać, bo miał osobę do tego, on tylko mógł się przyglądać i monitorować, jak to się dzieje, natomiast sam miał potrzebę do tego, żeby rzeczywiście zejść te kilka szczeblów niżej. Natomiast co wtedy? Wtedy już wychodząc chociażby na rynek, poszukując takiej pracy, może słyszeć bardzo często, że jest za bardzo doświadczony, żeby te niższe stanowiska obejmować. Czyli chciałby przejść z tej ścieżki menadżerskiej chociażby na ścieżkę ekspercką. No i pytanie, czy wcześniej możemy zrobić, jakby dokonać tej weryfikacji, czy musimy czekać naprawdę do dojrzałych lat, żeby później jednak sobie uświadomić, że okej, ja chcę jednak coś z tym zrobić, czy może jednak zatrzymamy się chwilę wcześniej, kiedy jeszcze nie jest za późno i pójść za tym, czego tak naprawdę chcemy. Czyli zrobić tą zmianę wcześniej, nawet jeżeli wcześniej zdecydowaliśmy się na tą ścieżkę menedżerską, nawet jeżeli mieliśmy poczucie, że może nie do końca jest dla nas, może mieliśmy nie do końca jakby byliśmy uświadomieni tego, bo nie mieliśmy tej świadomości tego, czy chcemy w tą ścieżkę iść, to rzeczywiście obserwować siebie cały czas na bieżąco. To polecam na pewno, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tą drogą, którą idę, czy ta droga, którą idę, ona jest dla mnie. Bo może się okaże, że może nie na samym początku, ale później jednak stwierdzimy, że jednak nie, może jednak warto tej zmiany dokonać wcześniej, a nie czekać, aż będzie za późno. To wymaga na pewno ogromnej odwagi, bo jednak jest ten syndrom utopionych kosztów, kiedy już się zainwestowało w tę karierę i chyba te narzędzia, o których mówisz, mogą w dużym stopniu pomóc w takim uświadomieniu sobie, że nie idzie się z tą ścieżką, którą by się chciało. Przejdźmy teraz do tego pozytywnej wersji, czyli idziemy tą ścieżką, którą byśmy chcieli. I zastanawia mnie, bo tutaj dużo co powiedziałaś, właściwie wszystko, prawie wszystko, to są takie narzędzia do pracy indywidualnej albo pracy ewentualnie z jakimś coachem, ale tak indywidualnie. Więc czy warto angażować swojego przełożonego czy organizację, w której się znajdujemy, w ten proces poszukiwania swojej ścieżki kariery, tworzenia swojego scenariusza kariery? Odpowiem najpierw tak. Natomiast tutaj na pewno winny jest komentarz z mojej strony. A mianowicie takie pytanie. Kto jest odpowiedzialny za mój rozwój kariery? Czy ja, czy organizacja, w której jestem? Bo jak najbardziej organizacja może tutaj być wsparciem i nawet powiem, że jak najbardziej trzeba z tego skorzystać. Natomiast kto tak naprawdę jest motorem do tego, żeby te zmiany wprowadzać, te zmiany proponować? Tutaj jest bardzo ważny jest nasz udział w tym wszystkim, żebyśmy my wiedzieli, czego chcemy. To jest pierwsze, tak żebyśmy my
wykształcali sobie taką właśnie wewnętrzną przedsiębiorczość do zarządzania swoją karierą. Żebyśmy to my wiedzieli, w którym kierunku chcemy dążyć, jak chcemy tą pracę zmieniać, żeby wykształcać swoją własną autonomię do tego, żeby móc te zmiany wprowadzać. Natomiast organizacja, menadżer jest tym źródłem, które może nas jak najbardziej w tym wspierać, bo to jest ten kontekst, to jest to środowisko, w którym funkcjonujemy. Więc punktem wyjścia jesteśmy znowu my sami, czyli na nas jest odpowiedzialność, leży i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, bo długo było tak, że wchodząc do organizacji liczyliśmy, że no, to jest fajna na przykład organizacja albo międzynarodowa i tam te możliwości będą się pojawiały, czyli takie trochę złożenie tej odpowiedzialności na tą organizację. Natomiast ważne jest, żebyśmy my sami kreowali to środowisko, sami kreowali to, w jaki sposób w nim funkcjonujemy. I tutaj się trochę odniosę do jeszcze innej idei, z którą pracuję. Nazywa się job crafting i polega na tym, że to my sami craftujemy, my sami tworzymy i kształtujemy swoją pracę w ramach środowiska, w którym funkcjonujemy, czyli w ramach organizacji. I to, jak możemy zmieniać swój sposób pracy, będzie jakby wynikał z dwóch źródeł. Po pierwsze, to my będziemy tym źródłem, a po drugie, czyli korzystamy ze swoich mocnych stron, ze swoich talentów, ze swoich zasobów, jak to mówimy coachingowo, ale też korzystamy z tych zasobów strukturalnych, czyli korzystamy z tego, co daje nam organizacja, czyli korzystamy z tego, co daje nam menadżer. Bardzo, bardzo mi się podoba ta idea job crafting. Wydaje mi się, że takie osoby odnoszą największy sukces w organizacji, ale również we własnej karierze. A w jaki sposób, to będzie trochę powiązane pytanie, w jaki sposób menedżerowie, my jako menedżerowie możemy wspierać swoich pracowników właśnie w pracy nad tą ścieżką kariery? Oczywiście chcąc, żeby ta kariera ich trwała w naszych zespołach, w naszych organizacjach. Czyli mówimy o tym, jak menedżer może kształtować też, wpływać na karierę osób ze swojego zespołu. Tak? Czy może wpływać w taki sposób oczywiście pożądany dla firmy, no ale też w jaki sposób może wspierać te osoby w rozwoju tej kariery, żeby też one się z tym dobrze czuły u nas w naszej organizacji. No i znowu zacznę od tego, co mówiłam wcześniej, czyli znać te osoby, być otwartym na te osoby, chcieć je poznać, chcieć je obserwować, zobaczyć, w jakich sytuacjach czują się lepiej, jakie nie do końca zadania lubią, a jakie lubią i tak dopasowywać tą pracę do nich, żeby ona była po prostu dla nich bardziej optymalna. Ale to też jest ważny dialog, czyli z jednej strony pracownik wie, czego poszukuje, a z drugiej strony przełożony też daje mu swego rodzaju autonomię do tego, żeby mógł to stanowisko swoje kształtować. Czyli też ma bardzo dużą rolę do tego, żeby dawać pewne, albo umożliwiać pewne rzeczy, które są dla tego pracownika ważne. Żeby znowu mieć tą otwartość w rozmowie, żeby móc tą pracę dopasowywać do tej osoby pod kątem zadań, pod kątem w ogóle relacji i pod kątem tego, co ta praca wnosi, tą, którą ten pracownik wykonuje do tej społeczności, do tej organizacji, czy też dla klientów, dla których pracują. To są takie 3 obszary, w których można rzeczywiście tą autonomię budować, także rola menadżera tutaj jest bardzo ważna. W niektórych organizacjach IT jest stanowisko chociażby people managera. To jest osoba właśnie taka trochę na styku, bo nie ma zadań, ma pewne zadania HR-owe, ale nie jest w HR-ze, jest po stronie chociażby developmentu, ale też nie jest programistą. Natomiast jej zadaniem między innymi jest to, żeby dobrze znać ludzi, po to, żeby rozmawiać z ludźmi i żeby dopasowywać odpowiednie projekty chociażby do tego, na czym zależy tej osobie, gdzie ona jest w organizacji i w jaki sposób mogłaby się rozwijać. Czyli kiedy i jakie projekty byłyby odpowiednie do niej, żeby nabywać tych dodatkowych chociażby kompetencji. Zgadzam się, to jest też obserwacja, którą ja mam, że sukcesy odnoszą ci menedżerowie, którzy znają swoich ludzi, bo po pierwsze mogą wtedy, tak jak wspomniałaś, dawać im takie projekty, które są dopasowane do ich chęci, do ich usposobienia, do tego, co lubią, ale z drugiej strony też pozwalają chociażby uniknąć tego, że ludzie odchodzą, bo są rozczarowani, bo robią rzeczy, które im się nie podobają i robią rzeczy, które ich po prostu nie interesują. A z drugiej strony zadbać o to, żeby ten rozwój następował, tak? Żeby to było, to rozszerzenie następowało, żeby nie zatrzymywali się tam, gdzie są obecnie. Tak, to prawda.
Bardzo ciekawe rzeczy mówiłaś i jestem przekonany, że zarówno nasi słuchacze, jak chociażby ja, chcielibyśmy trochę więcej się na ten temat dowiedzieć. Czy są jakieś książki, czy jakieś materiały, które możesz polecić? Powiem tak, oprócz tego, oprócz wiedzy o tym, jak pewne rzeczy należy zrobić albo można zrobić, dla mnie ważne jest nasze w ogóle nastawienie do zmian, albo do siebie samego, albo w ogóle do własnego rozwoju. Dlatego polecę właśnie książki z tego obszaru. One są przy mnie, więc mogę je też pokazać. Po pierwsze to jest Dobrze zaprojektowane życie Billa Barnetta i Dave'a Evansa. Tytuł jest dosyć ogólny, bo dotyczy w ogóle życia, natomiast bardzo dużo jest przykładów z życia zawodowego po prostu. I jest to książka o tym, jak być projektantem własnego życia, w tym życia zawodowego, jak myśleć jak projektant przede wszystkim. I powiem o jednej rzeczy, bo z swojego otoczenia mam osoby, które pracują właśnie jako programiści i ja naprawdę podziwiam ten sposób myślenia, jaki towarzyszy tworzeniu pewnych rozwiązań. I to on chociażby polega na tym, żeby pewne rzeczy kreować, żeby sprawdzać, żeby eksperymentować. I tak naprawdę o to samo chodzi również w naszym życiu zawodowym, żeby mieć odwagę do tego, żeby wchodzić w nieznane i chociażby w tym bezpiecznym środowisku stworzyć to bezpieczne środowisko i sprawdzać, jaki może przynieść rezultat to, co sobie na przykład wymyśliliśmy. I to dotyczy właśnie tego samego, chociażby przekładając to na nasze życie zawodowe, żeby po prostu się nie bać i sprawdzać, i testować. Także ta książka mniej więcej jest też o tym, jest bardzo fajna, jest bardzo procesowa. A druga książka to jest książka Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. Tytuł polski nie jest może jakiś super atrakcyjny, ale to jest książka o tak zwanym growth mindset, czyli takim nastawieniu na rozwój. I on też jest bardzo ważny, chociażby poprzez to, żeby obserwować otoczenie, uczyć się z tego otoczenia, uczyć się siebie w tym otoczeniu, o czym też mówiłam, przyglądać się swoim sukcesom, swoim porażkom i wyciągać z nich lekcje i po prostu iść z nimi dalej, żeby się też nie zatrzymywać, nie mieć takiego zafiksowanego umysłu, o jakim mówi Carol Dweck, czyli takiego umysłu, kiedy nam się wydaje, że już wszystko mamy i już po prostu wszystko, co mogliśmy, to osiągnęliśmy, również w kontekście wiedzy i naszych możliwości. Tak naprawdę każda sytuacja, bez względu na to, gdzie jesteśmy, bez względu na to, ile mamy lat, tak naprawdę jest tym miejscem, kiedy dalej możemy się rozwijać, kiedy możemy na nowo formułować pytania, bo to też jest bardzo ważne, żeby te pytania tworzyć, formułować je na nowo, również w kontekście siebie, czyli znowu odnosiliśmy się do takiego mindsetu wewnętrznego przedsiębiorcy, o którym mówiłam, i odbierania odpowiedzialności za siebie i tworzenia tego środowiska, w którym funkcjonujemy. Bardzo fajne książki, dziękuję. Zachęciłaś mnie, więc na pewno damy linki do tych książek w materiałach do tego odcinka. Powiedz nam proszę, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie? Najszybciej można mnie znaleźć na mojej stronie www.insightskills.pl. Tam też publikuję wszystkie odcinki mojego podcastu, scenariusze kariery. Osoby zainteresowane też odsyłam do kanałów, w których słucha się podcastów chociażby. Jestem obecna na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i MPGO. Jestem oczywiście na LinkedInie, jestem na Facebooku, gdzie prowadzę również swoją stronę Agnieszka Jurkowska, coaching i rekrutacja. Bo dwa obszary, którymi się zajmuję, to jest właśnie praca indywidualna z osobami, które chciałyby przyjrzeć się swojemu życiu zawodowemu i spowodować, żeby to było bardziej spójne z ich potrzebami, ich wartościami, a drugi obszar mojego funkcjonowania to jest praca na rzecz organizacji i rekrutacja, czyli poszukiwanie pracowników. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś naszym gościem. Szalenie ciekawy odcinek, więc życzę Ci wszystkiego dobrego i dalszego rozwoju Twojej ścieżki kariery. Dziękuję. Oraz mam nadzieję, że te informacje, które tutaj nam podałaś, ta wiedza, którą się podzieliłaś, też przysporzy się do tego, że nasi słuchacze będą mogli pracować nad swoimi karierami. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. To był świetny i wartościowy wywiad. Krzychu, według Ciebie taka jedna najważniejsza rzecz, którą nasi widzowie i słuchacze muszą zapamiętać. Ta rzecz to coś, co mi się najbardziej spodobało. Cały wywiad był super wartościowy, ale ta rzecz zwróciła moją szczególną uwagę. To jest coś, co Agnieszka określiła taką wewnętrzną przedsiębiorczością do zarządzania swoją karierą. Bo to jest coś, co mówimy właściwie od zawsze i powtarzamy to wielokrotnie,
że własna kariera i własna praca to jest właśnie takie mini firma albo przedsiębiorstwo. Jeżeli ty nie zadbasz o swoją karierę, jeżeli nie będziesz aktywny, jeżeli nie będziesz szukał nowych możliwości rozwoju, to nikt tego za ciebie nie zrobi, albo po prostu ktoś będzie realizował swoje cele przy użyciu ciebie. W związku z tym ta wewnętrzna przedsiębiorczość i job crafting, proaktywność, szukanie nowych możliwości w firmie, żeby dostarczać większą wartość dla firmy i jednocześnie dla siebie, to jest ta jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo wartościowa i taka ogólna myśl, którą należy zapamiętać z tego odcinka. Zdecydowanie, podpisuję się rąkami, nogami i wszystkim, czym tylko się da. Zresztą mówiliśmy o tym dosłownie tydzień temu przy szorcie, czy jesteś gotowy na start swojej kariery, że to ty jesteś przedsiębiorcą. To jest dokładnie to samo, budowanie przedsiębiorstwa swojej firmy wewnątrz danej organizacji. Także super, super. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zapisywać się na newsletter, jeżeli chcecie być na bieżąco. Szykujemy kilka fajnych usprawnień i kilka rzeczy tylko i wyłącznie dla naszych subskrybentów newslettera, więc tutaj macie linki do tego, żeby się wskoczyć do naszego newslettera. I co? Widzimy się już za tydzień, jak zawsze standardowo wtorek 8:00. Do zobaczenia, cześć. Cześć.